Autor skargi do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy dotyczące przerywania ciąży, kandydatem PiS na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 74% społeczeństwa. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa 74% społeczeństwa. Jak to możliwe? Skandal! Czy platforma fact-checkingowa TVP Info ma szansę na odznakę państwową? Ostra reakcja ministra Glińskiego na film o wytwórni wibratorów. Aktor nie zgodził się czytać fragmentu o niedorzecznych tezach Jana Pawła II w książce Artura Domosławskiego. O tym m.in. powiemy dziś w programie w telegraficznym skrócie, który jest subiektywnym przeglądem wydarzeń. Czwartek, 11 marca, Maciej Orłoś. Zaczynamy. Na początek mam dla Was kilka sloganów. I Ty możesz zostać patronem programu. Daj suba Orłosiowi. WTS programem narodu. Dzwoneczek to nowoczesne narzędzie komunikacji. Pozdrawiamy kobiety pracujące dla pokoju i rozkwitu ojczyzny. No właśnie, od Dnia Kobiet minęło trochę czasu, ale przyjmijmy, że w telegraficznym skrócie obchodzi nie dzień, ale tydzień kobiet. Dlatego, korzystając z okazji, chciałbym Paniom złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, żeby w naszym programie znajdowały głównie pozytywne dla nich informacje. Niestety bardzo przepraszam, ale teraz wiadomość niezbyt krzepiąca. Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość po niepowodzeniu w kwestii zastąpienia Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich swoim posłem Piotrem Wawrzykiem wpadło na jeszcze lepszy pomysł. Nowym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na to stanowisko jest inny poseł partii rządzącej. Bartłomiej Wróblewski to może nie jest postać z pierwszych stron gazet, ale akurat w ostatnich miesiącach było o nim głośno. To autor skargi do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy dotyczące przerywania ciąży. Innymi słowy, PiS chce, by za ochronę praw obywateli odpowiadał facet, który walnie przyczynił się do pozbawienia ważnych praw połowy społeczeństwa. No, bardzo sprytnie. Co do Piotra Wawrzyka, to warto dodać, że w przeciwieństwie do Wróblewskiego był kandydatem bezpartyjnym. To znaczy oczywiście do Sejmu został wybrany z listy Polskiej Zjednoczonej Prawicy oczywiście, ale oficjalnie do żadnej z tworzących ją partii nie należał. To znaczy nie należał do marca tego roku. Kilka dni temu jednak zdecydował się na przystąpienie do PiS. Coraz krótsza robi się ławka bezpartyjnych fachowców popierających partię rządzącą. Nawiasem mówiąc, Wawrzyk tłumaczy decyzję tym, że choć nie został Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to i tak chce dbać o poprawę tych praw. Mówił, że zadaniem rzecznika jest wspieranie ludzi, którzy mają problemy przede wszystkim z władzą, nawet tą rządową. Także Jarosławie Kaczyński, strzeż się, Wawrzyk będzie cię miał na oku. A tak serio, to na miejscu prezesa PiS akurat Wawrzyka bym się nie obawiał. Chyba jedyne, czego Kaczyński może się obawiać, to obecnie gniew społeczeństwa. Ono, jak wyraźnie pokazują sondaże, uważa go za osobistość całkowicie niegodną zaufania. Według sondażu IBSP dla portalu stanpolitiki.pl nie ufa mu aż 74% społeczeństwa. Ufa mu natomiast tylko 17%. Teraz bym prosił, żeby ktoś mi wytłumaczył łaskawie i zachęcam do przekazywania opinii w komentarzach, jak to możliwe, że na PiS chce głosować ciągle około 30% wyborców, ale przywódcy partii ufa tylko połowa z tej grupy. Przywódcy, który jak powszechnie wiadomo faktycznie jednoosobowo decyduje o najważniejszych krokach partii, rządu i poszczególnych ministrów. No dla mnie to jest niepojęte. Niech mi to ktoś wytłumaczy. Na drugim miejscu w rankingu nieufności jest Zbigniew Ziobro, a więc facet, który odpowiada za wymiar sprawiedliwości, w tym niestety za sądownictwo. Z ciekawości sprawdziłem, jakim zaufaniem cieszą się sędziowie. Najświeższe badania, jakie znalazłem, były opublikowane w 2019 roku i wtedy sędziom ufała około połowa Polaków. Tak więc może pan Ziobro powinien jednak pomyśleć o reformowaniu siebie, a nie sądownictwa.
Dodam jeszcze, że największe zaufanie wśród polityków budzą w Polsce Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. Obaj mają ponad 30% w rankingu. Przy okazji zadam tradycyjne pytanie, gdzie jest Andrzej Duda? Na nartach? Dobra, mówimy o rankingu zaufania. Otóż Andrzej Duda tym razem na 3. miejscu. Ufa mu nieco mniej niż co 4. ankietowany. Tuż poza pudłem na pechowym 4. miejscu Mateusz Morawiecki. Jeśli chodzi o zaufanie, to jest jeszcze jeden ciekawy ranking, o którym wam chciałem powiedzieć. Ten akurat jest nieco bardziej krzepiący i dotyczy tego, kto dla nas jest autorytetem w kwestiach zdrowotnych. Okazuje się, że najczęściej wskazywani są lekarze, co wcale nie jest takie oczywiste, bo w poprzedniej edycji badania Health Wave pierwsze miejsce zajęła Ewa Chodakowska. Także, drodzy lekarze, tak trzymać. Wróćmy jednak do braku zaufania, bo chciałem się zwierzyć, komu ja osobiście nie ufam. Otóż nie ufam nowemu przedsięwzięciu TVP Info, bo pewnie nie wiedzieliście, że w ich portalu funkcjonuje teraz platforma fact-checkingowa. No to teraz już wiecie. Chociaż może nie powinienem się uprzedzać, bo w końcu jak ktoś kłamie jak najęty, to pewnie u innych kłamstwa wykrywa całkiem nieźle. W każdym razie coś czuję, że kto wie, może ta platforma fact-checkingowa będzie poważną kandydaturą do odznaczenia. Rada Ministrów ustanowiła bowiem odznakę zasłużony dla komunikacji elektronicznej. Jak widzicie, wizualnie jest ona nieco ładniejsza od orderu z ziemniaka, ale nie ma co ukrywać, liczę na to, że youtuberzy też mają szansę na tę odznakę. A co? Dlaczego nie? Z kolei szansę na odznaczenia państwowe chyba jednak zaprzepaścił Dariusz Wieromiejczyk, do niedawna szef Filmoteki Narodowej, którego odwołał minister kultury Piotr Gliński. Podobno poszło o repertuar filmów na festiwal Her Story na Dzień Kobiet. Festiwal zresztą też został odwołany. Obiekcję Piotra Glińskiego wzbudzić miał 7-minutowy dokument o węgierskiej wiosce, w której mieści się wytwórnia wibratorów. Nie chcę nic sugerować, ale bywa tak, że lęk przed wibratorami u mężczyzn jest zrodzony z kompleksów spowodowanych własnymi niedostatkami w sferze intymnej. Natomiast panu ministrowi i wszystkim innym, którzy mogliby mieć podobne obawy, choć nie muszą oczywiście, chciałem powiedzieć, że przecież przede wszystkim liczy się wnętrze i uczucia. Prawda? Może też być tak, że wicepremierem Glińskim kierowała katolicka pruderia, ale w takim układzie też mam słowa pocieszenia. Wygląda na to, że także w kręgach kościelnych granice akceptowalnych zachowań są przesuwane, choć niespecjalnie w akceptowalnym dla większości społeczeństwa kierunku. W jednej ze szkół podstawowych we Wrocławiu katechetka zamknęła 2 uczniów w klasie, bo, jak donosi Onet, zbyt długo się ubierali. Jeden z nich postanowił wyskoczyć przez okno. Na szczęście tylko z wysokości 3 metrów. Ale i tak nauczycielka ma postępowanie dyscyplinarne. Powiem wam, że słyszałem, że coraz częściej uczniowie rezygnują z uczestnictwa w lekcjach religii, ale jednak uciekanie przed nimi przez okno to jest lekka przesada. To się na pewno da załatwić formalnie. Do spraw kościelnych za chwilę wrócimy, ale teraz odetchnijmy przez moment normalnością. Muzyka w programie i Antek Orłoś, prosimy bardzo. Witam. Witam! Dziś w dziale muzycznym z okazji tego, że bardzo kiepsko spałem, utwór pod tytułem Bezsenna noc w wykonaniu pani Magdy Umer i pana Hołowni. Bardzo dobrze, że na jaw ciągle wychodzą jakieś nowe fakty o tym człowieku. Dziś się okazało, że jest wybitnym pianistą, jutro może się okazać, że mam talent, że ma jakiś inny talent. Zapraszam Państwa na Bezsenną noc w wykonaniu pana Magdy Umer i pani Magdy Umer i pana Hołowni. Ta noc bezsenna, długa, 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 nieruchomo patrzy we mnie, czeka za oknem, stoi
w żałobie. I wracamy do spraw kościelnych oraz przekraczania granic akceptowalnych zachowań. Granicę dobrego smaku przekroczył ksiądz Jacek Ryłko z kościoła rektoralnego Salezjanów pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie. Cytuję: módlmy się także, aby kobiety zawsze były sobą i nie ulegały zwodniczym hasłom nawołującym do równouprawnienia i wolności kosztem ich godności. Tak napisał w życzeniach z okazji Dnia Kobiet zawartych w komunikacie dla parafian. Po tym jak sprawa nabrała rozgłosu, przeprosił, dodając, że, cytuję, użyte określenia były sformułowane w sposób niefortunny, jednak nie miały intencji obrazić kogokolwiek. Mam wrażenie, że albo ksiądz nie rozumiał, co pisał, albo nie rozumiał, co pisze w przeprosinach. A wydawałoby się, że na seminariach uczą jasnego formułowania myśli. Panie Przemysławie Czarnku, może jako minister edukacji i nauki powinien się pan przyjrzeć temu segmentowi szkolnictwa wyższego, temu właśnie segmentowi, krytycznym okiem oczywiście, ale to pan na pewno wie, gdzieżbym śmiał zarzucać panu faworyzowanie inicjatyw religijnych. Nigdy. Co do umiejętności czytania, to wydawałoby się też, że aktorzy tak samo nie powinni mieć z tym problemów, a jednak niekoniecznie. Dziennikarz i autor książek Artur Domosławski ujawnił ostatnio, że podczas tworzenia audiobooka do jego najnowszego dzieła Wygnaniec, 21 scen z życia Zygmunta Baumana, aktor nagrywający go odmówił przeczytania zdania, w którym autor zarzucał Janowi Pawłowi II stawianie niedorzecznej tezy. Aktor, którego Domosławski nie wymienił z nazwiska, uznał, że Jan Paweł II nie mógł wygłaszać tez niedorzecznych. Szkoda, że nie wiemy, co to za aktor, ale podejrzewam, że ciężko mu jednak pracować, bo wiele postaci, które przychodzi aktorom odgrywać, wygłasza zdania kontrowersyjne, a nawet obrazoburcze. W każdym razie ostatecznie doszło do zmiany lektora. Krąży plotka, że tym lektorem, który zaczął czytać książkę, był Michał Adamczyk i że to właśnie on nie zgodził się na czytanie fragmentu o niedorzecznej tezie Jana Pawła II. Jest jeszcze wersja z Danutą Cholecką, ale nie wiem. Ja raczej nie wierzę, że to ktoś z nich po pierwsze nie są aktorami, a po drugie przecież jak im się dobrze zapłaci, to niewykluczone, że przeczytają wszystko. To dziś wszystko. Uważajcie z tym cholernym COVID-em, bo wygląda na to, że znowu się rozpędza niestety, o czym zresztą sam się już przekonałem niedawno. Widzimy się w niedzielę. Cześć!